Witajcie, dzisiaj jajko, takie w starym stylu, z odlewem, a właściwie z odciskiem z foremki. Foremka silikonowa i lekka masa. I właśnie o tym będzie dzisiejszy film. I jeszcze o tym, jak czasami nie można dobrać koloru i człowiek się męczy. Ostatecznie wyszło tak, więc jeżeli Wam się podoba, zapraszam na film. Jajko styropianowe składane 15 cm. Krok pierwszy. Jajka przemalowuję jeden raz białą farbą akrylową. Jajko ostatecznie umieściłam na doniczce. Doniczkę także przemalowuję farbą akrylową jeden raz. Serwetka z kurczakami. Teraz przyda mi się tylko ten największy. Do przyklejenia potrzebna jest tylko jedna górna warstwa serwetki. Można wyciąć, ale jestem na to stanowczo zaleniwa. Wolę obrysować to pędzelkiem z wodą i oberwać. Jeżeli wzór jest na białym tle, myślę, że tak jest dużo szybciej i łatwiej. Wzór przyklejam przy pomocy kleju z werniksem, czyli kleju do decoupage. Przyda się do tego szeroki sprężysty pędzel. Są różne metody przyklejania, ale ja smaruję serwetkę klejem wyłącznie od góry. Czy powstają jakieś zmarszczki? Oczywiście, że tak, ale kto by się tym przejmował? Jak całość wygląda fajnie, to nikt na nie nie będzie zwracał uwagi. Małe cieniowanie. Pomieszałam kilka kolorów brązu, ponieważ nie miałam takiego, które pasowałoby mi idealnie. Można nie cieniować i to wcale nie wygląda źle, ale jakoś wolę, gdy mój kurczak nie lewituje na środku jajka, więc takie minimum to cień pod nogami. A to jest najpopularniejszy przykrywacz zmarszczek na serwetce, czyli stempel. To jest pismo, nawet nie pamiętam, z którego zestawu pochodzi, bo stempelek z pismem po prostu trzeba mieć. Przydaje się często, po prostu uratował mi już niejedną pracę. Kogucik wygląda tak, a teraz moja największa miłość, czyli stempel ze spękaniami. Może mi kiedyś przejdzie, ale na razie bez tego stempla nie ma mojej żadnej pracy. I właśnie ten stempelek jest hitem sprzedażowym w naszym sklepie od pół roku. Linka do sklepu umieściłam pod filmem. Dziewczyny, do tego jednego naprawdę Was namawiam. Ten stempel jest super. A teraz sklejamy do kupy, klejem, który trzyma zawsze i wszędzie. I zabieram się za gwóźdź programu, czyli za foremki silikonowe. Jeżeli wzór foremki nie jest jakoś bardzo skomplikowany, możemy to wypchać masą. Ja użyłam takiej super lekkiej, ale inne zwykłe masy schnące na powietrzu, bądź masy papierowe też będą znakomite. Masę mogę zostawić w foremce do wyschnięcia, ale fajniej jest wyjąć ją na miękko i jeszcze uformować. W tym wypadku musiałam masę nałożyć za grubo. Odlew musi być gruby i wytrzymały, ponieważ utworzę z niego czubek na jajku. Całą masę, która wylazła mi poza wzór, po prostu odcinam. Formowanie tych mas to naprawdę żaden problem. Natomiast należy pamiętać, że nie każdy klej będzie je trzymał. Polecam takie kleje, które także nadają się do gipsu czy terakoty. Sklejoną masę należy pozostawić do wyschnięcia. Ten sam wzór także super prezentuje się na doniczce. Od kilku miesięcy na rynku jest po prostu wysyp tego typu foremek. Mnóstwo przepięknych wzorów, aż nie wiadomo, który wybrać. Ale jak wspominałam wcześniej, nie wszystkie foremki możemy wypełniać tego typu masą. Do bardzo skomplikowanych wzorów najlepiej użyć specjalnych dwuskładnikowych żywic. Ale właśnie takie delikatne odlewy są najpiękniejsze. Może w przyszłości zrobię z tym film, ale na razie mamy nasze jajko. Gdy masa wyschnie, czyli po kilku godzinach, należy ją dokładnie pomalować lakierem akrylowym. Potem ładniej na lakierze siądzie nam farba. Wszystko wyschło, zaczęła się moja droga przez mękę. Za chwilkę pokażę Wam tylko krótki fragment tej nierównej walki. Za każdym razem wydawało mi się, że kolor dobrałam dobrze i wszystko wygląda fajnie. Ale nie wyglądało fajnie, więc postanowiłam taką gąbką malującą co jakiś czas przybrudzić jajko i doniczkę. Niby nie wyglądało źle, ale jak złożyłam do kupy, nic mi się nie podobało. No to trochę podcieniowałam moje odciski gipsowe. Pocieniowałam troszkę, a potem jeszcze raz pocieniowałam mocniej. Potem wszystko pobieliłam i dalej wyglądało źle. Może w kamerze tak tragicznie nie wygląda, ale po prostu patrzyłam i bolało. Druga próba także była bolesna, dopiero trzecia wyszła jako tako. Czyli doszłam do wniosku, że wszystko przemaluję na ciemny szary.
Czasami jak coś nie idzie, to chyba trzeba odłożyć na bok i przeczekać. Ale jak tutaj odłożyć jajko na później, gdy święta za pasem? Więc nierówna walka toczyła się dalej. Cieniowanie także mi się nie podobało, więc pędzelkiem szczecinowym wychlapałam dobrze całe brzegi jajka. Pochlapałam doniczkę, żeby zrobił się z tego komplecik. A na koniec pobieliłam wszystkie wystające elementy. A jak mnie spytacie, po co kręcę taki film, w którym mi nic nie wychodzi, to odpowiadam. Dostaję mnóstwo maili, a także w komentarzach do filmów mi piszecie, że mi zawsze wszystko wychodzi. I w dodatku z taką łatwością to robię. A oto dowód, że nie wszystko i nie zawsze. Ale nie wolno się poddawać, bo w dekupażu twardym trzeba być, a nie miętkim. I na końcu da-dam, jajeczko na komodę i wesołych świąt. Mam nadzieję, że Was nie zniechęciłam i nie znudziłam moją drogą przez mękę. I życzę Wam z całego serca, żeby Wam zawsze wychodziło lepiej.